Danelectro DC Long Scale Bass, czyli bas z paździerza. Dzień dobry, witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a bohaterem dzisiejszego materiału jest jakże ten piękny basik Danelectro DC Long Scale Bass, czyli gitara wykonana z paździerza. Dokładnie. Tu jest prawdziwy paździerz, taki prawdziwy. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału, łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za czołóweczką zaczynamy. Danelectro DC Long Scale Bass. Na temat gitar Danelectro jest już troszeczkę materiałów, bo takie gitarki się pojawiły. Myślę, że warto zacząć od materiału pod tytułem Historia jednej gitary, w którym dowiecie się tak naprawdę, o co w tych gitarach chodzi. Gitary Danelectro to były gitary, tak w skrócie Wam powiem, które miały totalnie zapełnić tą niszę niedrogich instrumentów. Dlatego też ich jakość wykonania, mimo że była dobra, to była po taniości robiona. I chociażby między innymi to, że ta gitara, słuchajcie, wykonana jest właśnie z paździerza, tak naprawdę z tej słynnej płyty z masonitu, to się nazywa w Polsce płyta pilśniowa, czy pilśniowa? Pilśniowa chyba, nie? Właściwie wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj ramę wykonaną z drewna, z topoli, ale ten top oraz tył jest to właśnie ta płyta i nawet nie wiem, czy przy tym przypadku widać strukturę, chyba tutaj nie, ale tak to, słuchajcie, w tych gitarach wyglądało. Gitary z lat 50., które uzyskują cały czas ten swój słynny vintage'owy kształt. Co prawda jest to reedycja tych gitar, wiadomo. Gitary są w tym momencie produkowane, przynajmniej w Korei, ale jak najbardziej oddają wszelką możliwą stylistykę. Dlaczego ten materiał o tym basie? Ponieważ jeden z moich ulubionych punkowych basistów, Fat Mike z NoFX właśnie gra na tego typu gitarze. Co prawda ten jego kolor nie jest już produkowany, bo w tym momencie jest produkowany tylko kolor ten jakby podpalany oraz czarny, ale jak najbardziej stwierdziłem, że również taką gitarę posiadać muszę. Co jeszcze ważne, w tym momencie ta gitara jest leciusieńka, ona nawet 3 kg nie waży, więc mój jeden chyba Sterling 4-strunowy miał ważyć 4,7 kg, więc ogromna różnica. A co ważne, nawet Wam specjalnie przygotowałem, tylko że się urwał, pasek. Gitara, jak widzimy, nie leci na główkę, co jest w tym momencie też istotne. Mimo że jest lekka, to nie leci. A co my tutaj tak to poza tym mamy? Oprócz tego korpusu, właściwie nie korpusu, tylko ramy, mamy tutaj słynne w Danelectro jest to, że łączenie, że mamy tutaj taśmę winylową w ten sposób położoną. No, wygląda to bardzo fajnie. No i mamy te słynne lipstick pickup. O tym też są różnego rodzaju legendy, ale w teorii są to najprostsze możliwe przetworniki, bo to jest po prostu drut nawinięty na magnes, wsadzony w metalową tubę. Co jest ważne, mostek, który tutaj mamy, mimo że zachował swoją prostotę, jeśli chodzi o podniesienie go, zobaczcie, tutaj są tylko 2 śruby wkręcone w korpus na hama i wkręcając te śruby po prostu podnosimy mostek. Prościzna. Tu prościej się nie da. Te pierwsze basiki miały tutaj taki troszeczkę kawałek palisandru, czyli nie było możliwości ustawienia menzury. W tych nowych wersjach ta menzura jest ustawialna, więc to jest mega fajne. Tak to poza tym, oprócz tego, że mamy tutaj podstrunnicę z wawrzynu indyjskiego bodajże, to Nathan Daniel, założyciel firmy, bardzo lubił ameliniowe siodełko, więc siodełko jest wykonane z aluminium. Klucze typu vintage
plus ona śmiesznie wyglądają takie małe kluczyki w basie, prawda? Zwyczajowo kojarzymy je z gitarami, a tutaj są w basie. No gitara ciekawie wygląda. Zobaczcie, tutaj wszystko jest po najniższej linii oporu, łącznie z tym, że te śruby dwie służą do regulowania wysokości przystawek. Po prostu się wkręca śruby, od drugiej strony się reguluje przystawki i tyle. Naprawdę prościzna. Dodatkowo do tego pickguard taki bielusieńki, jednowarstwowy, przykręcony aż na 3 śrubki. Przełącznik trójpozycyjny. Natomiast tutaj mamy rozwiązanie pokręteł głośności oraz tonu w ten sposób, że głośność to jest to duże, a ton jest to białe. Widzimy? No a tutaj mamy głośność. A jak się mocno je tak zahaczy, to jest taka zapadka i się kręcą oba. Zresztą wygląda to również fajnie. No i dobrze, i teraz co? Nie pozostaje mi nic innego jak kilka dźwięków na tej gitarze Wam wykonać. Łobie. Gram na wzmacniaczu Fender Rumble, o czym Wam nie powiedziałem, więc mówię w tym momencie. No i przystawka przy mostku. No ja tutaj pewnie będę Wam sporo kostkował, ale póki pamiętam, to z paluchów też coś zagram. Jak według Was brzmi paździerz? Ładnie? Mi się podoba. No ale oczywiście trzeba też zagrać kilka tych takich moich punkowych tematów. Jak Wam się podoba taki basik? Zresztą przygotowałem Wam też kilka podkładzików właśnie zresztą z repertuaru grupy NoFX i teraz oto te podkładziki Wam zaprezentuję, grając na tym basie. No i jeszcze o tym hicie zapomniałem. A teraz dla odmiany kilka dźwięków na jakiejś tam symulacji bezpośrednio z Logica.
Ciekawe, czy zgadniecie to za piosenka. Paluszki? Dla mnie bardzo ciekawy instrument. Teraz w tym momencie ktoś chce być naprawdę uszczypliwy, to może oficjalnie napisać, że ten bas brzmi jak paździerz i w tym momencie nikt się nie obrazi, bo faktycznie jest to paździerz. Ciekawy instrument. Mamy też te basiki w wersji krótkoskalowej, wtedy się nazywają short scale, a to jest long scale, bo normalna skala. A jeszcze jest też wersja taka, to się nazywa wtedy long horn, czyli ma takie dwa wystające cuda, to basistka z Måneskin na takim basie chociażby gra. Ale to jego myślę, że też w pewnym momencie na kanale Wam zaprezentuję. A zresztą tutaj przecież mam mojego Danka. O! Patrzcie, stylistyka podobna, nie? Mój Danek, gitarówka i basik. Właściwie to samo, nie? Ta sama stylowa, tylko ta jest akurat wersja ta Sparkle, która bardzo mnie urzekła swoją błyskotliwością. No i cóż, to by było na tyle. Jakbyście chcieli obczaić sobie gitary właśnie marki Danelectro, ponieważ kształty są absolutnie kosmiczne, fantastyczne, to na Thomanie znajdziecie naprawdę chyba największy asortyment Danelectro tutaj w Europie przynajmniej. Sporo tych instrumentów mają, ja zresztą tą również kupiłem sobie tam. A podlinkuję Wam oczywiście pod filmem, żebyście nie musieli daleko szukać. Pamiętajcie, że jakbyście chcieli wspomóc kanał, to również poprzez te linki z Thomana wspieracie moją działalność. A póki co? Basik ląduje na muzycznych gratach, więc jakby ktoś chciał taki basik sobie również wypożyczyć, to jest taka możliwość. A jak zgadliście jaką piosenkę grałem właśnie, co Wam mówiłem, co to za piosenka? Taut E. No to dostaniecie dodatkowo jeszcze 20% rabatu na wypożyczenie tego basu, jakbyście chcieli. No i cóż, dziękuję serdecznie. Dziękuję patronom kanału za wsparcie. Dziękuję Radomirowi za to, że ze mną dzisiaj siedzi i nagrywa już 40 godzinę. Nie no, trochę krócej. Mam nadzieję, że częściej będzie ze mną na kanale i wspólnie troszeczkę z nowości ponagrywamy. Nie wiem, czy w ogóle wyczuliście jakoś lepszą, że jest lepiej obraz nagrany, ładniej, piękniej, są różne kadry. Mogę zmieniać wzrok nagle tu, potem tu, potem tu, potem tu. No na pewno jest troszeczkę ciekawiej, a dla mnie łatwiej, więc dziękuję jeszcze raz patronom, bo to dzięki Wam ten gość tutaj właśnie siedzi. A jak chcecie, no to wbijajcie również na Patronite i zobaczcie, co tam się dzieje. Ciekawego, jak możecie mi również pomóc. A jak nie, to każdy komentarz, każda łapka w górę, każda subskrypcja, którą wbijecie pod tym i pod innym, każdym materiałem jest dla mnie ważna. Także jeszcze raz dzięki serdecznie i polecam Wam markę Danelectro, ponieważ mimo wszystko no są to wyjątkowe gitary. Warto się z nimi zapoznać. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fun Studio. O, nie gra.